Przyjdź do mnie. O, to kluska. Moja kluska. O nie, sieć twoja Ło! Deta! Nie rozbieraj mnie! Cześć wszystkim! Po internecie krążą różne filmy o robieniu rzeczy w kolejności alfabetycznej. Jedni na przykład się malują, a inni przeżywają w ten sposób dzień. Na przykład pierwszy posiłek jedzą dopiero w połowie dnia i to jest kolacja, ponieważ K jest literą mniej więcej po środku alfabetu. Spróbuję dzisiaj narysować Wasze pomysły z Instagrama i będę to robiła używając przyborów w kolejności od A do Z. Pierwszy obrazek wykonam głównie akwarelami, ale kiedy rysuję, to używam znacznie większej ilości przyborów i pokażę Wam, w jakiej kolejności tak naprawdę bym ich użyła. Najpierw ołówek do szkicu, potem gumka do wytarcia jakichś tam niepotrzebnych linii, potem cienkopis do zaznaczenia, które linie mają zostać i potem znowu gumka, żeby wymazać cały szkic. Akwarele, czyli kolor, najpierw tło, a potem postać. Pędzelkowy biały pisak do zaznaczenia białych elementów i potem znów akwarele, żeby lekko zakryć te krawędzie tego białego. Pisak kaligraficzny do pogrubienia niektórych linii i żelopis do takiego wykończenia, dodania jakichś tam białych kresek i kropeczek. Tutaj jednak wszystko zostanie postawione na głowie, ponieważ będę używała tych przyborów w totalnie porąbanej kolejności, w takiej, jakiej nigdy tego nie robię. Zaczynam od akwareli A. I muszę za ich pomocą zrobić szkic, żeby wiedzieć w ogóle, co w którym miejscu na tym obrazku powinno się znaleźć. I żeby mi jeszcze bardziej utrudnić, to kolory będą również w kolejności alfabetycznej. Na Instagramie spytałam Was, co powinnam narysować i podrzuciliście mi wiele pomysłów, ale widziałam, że takim powtarzającym się pomysłem był kuń, więc konia postanowiłam narysować. Dobrze, że pierwszym kolorem okazał się niebieski, ponieważ i tak zwykle zaczynam od tła. Jednak jestem przyzwyczajona do tego, że ja robię szkic czymś, co potem można wymazać, a tutaj nie ma takiej opcji. I dla mnie to jest niezwykle stresujące, ponieważ czuję, że jeżeli popełnię jakiś błąd, no to nie mogę już tego odwrócić w żaden sposób. Wiadomo ogólnie, że przez to wyzwanie, tą taką zamianę kolejności, to obrazek nie wyjdzie tak, jak zwykle wychodzi, tak? Wyjdzie z tego coś zupełnie innego i nieoczekiwanego, w związku z czym mogą się pojawić różne błędy i uważam, że to jest dobre. Próbując czegoś nowego, tak trochę przełamujemy się i też oswajamy się z takim lękiem, że popełnimy jakieś błędy. Bo widzicie, testując, mamy prawo do pomyłki. Ogólnie zawsze mamy prawo do pomyłki, tylko że tutaj to prawo jest takie naprawdę szczególne. Testowanie właśnie w bardzo dużej mierze łączy się z robieniem błędów, a pamiętajmy, że bez nich nie ma rozwoju. Dlatego pamiętajcie, że to jest jak najbardziej ok. Jeszcze na etapie malowania warto zaznaczyć, że ja, kiedy korzystam z farb, to mieszam je ze sobą, żeby wydobyć jakieś tam nowe barwy, żeby one fajniej przechodziły jedna w drugą, a tutaj jest ta zasada, że jak już użyję danego przyboru, no to nie mogę do niego wrócić, bo wtedy bym się cofała w alfabecie. To jest takie dziwne, tak bardzo dziwne, bo ja chyba przez cały czas, jak rysowałam, to miałam taką skwaszoną minę, bo czułam, że po prostu to nie tak ma być. Ja chcę to poprawić w ogóle i nie mogę. No i tak, ponieważ w drugiej kolejności są cienkopisy, to użyję je w nieco inny sposób niż zwykle to robię. Ponieważ zazwyczaj cienkopisy wykorzystuję w taki sposób, że te linie, które mam zrobione ołówkiem, to je poprawiam i dbam bardzo o szczegóły, czyli jak najwięcej tak naprawdę robię tym cienkopisem. Podkreślam wszystkie rzeczy, które chcę. Tutaj natomiast musiałam ich użyć w taki sposób, że jedynie tak bardzo lekko zaznaczałam te szczegóły, które gdzie mają być, ponieważ mówię, nie było tam ołówka i gdzieś trzeba było te szczegóły osadzić, a nie chciałam sobie zamykać drogi na to, żeby później, nie wiem, poprawić to, nie? Czyli to wszystko był taki wstępny, delikatny liner, takie tylko, żeby się upewnić, czy to na pewno powinno być w tym miejscu, a nie w innym. Więc zwykle za ich pomocą byłaby raczej taka robota wykończeniowa, a tutaj jest raczej taka wstępna. Co za tym idzie, używanie ołówka na tym etapie jest
totalnie bezsensowne, bezużyteczne. Uznałam, że i tak zresztą nie będzie tego ołówka widać teraz, więc tam ledwo co o nim pomarzę, żeby niby gdzieś tam może dało się go zobaczyć, ale totalnie po prostu beznadziejny ten ołówek w tym momencie na nic się nie przydał. Dalej to pędzelkowy pisak wodny i już od bardzo, bardzo dawna o niego pytacie, ponieważ kiedy wyschnie, to ma naprawdę mocno kryjącą biel. A ja pragnę tylko przypomnieć, że już niejednokrotnie mówiłam o nim w moich odcinkach. No tylko, że faktycznie odcinków mam tak dużo, że można przeoczyć tą informację. To jest japoński produkt, ale można go kupić w polskich sklepach artystycznych. I ja właśnie generalnie używam go na takim etapie mniej więcej, jak tutaj używam, więc wszystko jest w porządku. Jedna różnica jest taka, że potem staram się jednak zakrywać te krawędzie, które są bardzo takie mocne i ostre. No tutaj nie bardzo mogę to zrobić. Korzystanie z tego pisaka jest o tyle śmieszne, że w trakcie jak się nim maluje, to totalnie nie widać co się robi, ponieważ on jest wtedy taki przezroczysty. Dopiero później jak wysycha, no to już widać, ale wtedy nie można nic zrobić, bo już wysechł. Potem to już schemat idzie tak jak należy. Czyli poprawiam kontury, pogrubiam je, tak? Zaznaczam mocnymi liniami to, co chcę, żeby się rzucało w oczy, żeby było dobrze widoczne. No a po tym jadę żelopisem, czyli dodaję jakieś takie fajne białe elementy, jakieś drobne linie, czyli dodaję takiego uroku, trochę magii, takiego czaru. Powiem szczerze, że myślałam, że ten obrazek wyjdzie tak płasko i paskudnie, więc podczas całego tworzenia ja taka nie, to będzie złe, tylko że jak już skończyłam, to stwierdziłam okej, myślałam, że pójdzie gorzej. Tak naprawdę jestem naprawdę tak pozytywnie zaskoczona efektem tego obrazka. Jest po prostu inny, taki totalnie odmienny od tego, co ja zazwyczaj tworzę. Nie spodziewałam się też, że to wyzwanie tak zmieni mój sposób patrzenia na rysowanie, na przykład właśnie, że nie trzeba zawsze zaczynać od szkicu, że można próbować czegoś innego. No i wyciągnęłam jeszcze tak wiele takich innych, różnych wniosków z tego. Przy następnym obrazku wykorzystałam inne przybory, żeby kolejność była zupełnie inna. I powiem wam, że naprawdę mnie to bardzo ekscytuje. Całe to wyzwanie jest naprawdę fajne. Normalnie użyłabym ich w takiej kolejności. Ołówek, oczywiście, gumka do poprawek, potem tusz i pióro, żeby sobie pozaznaczać te wszystkie ważne linie i potem znowu gumka, żeby wymazać szkic, markery jako bazowy kolor, kredki dodające do tego koloru jakieś tam głębi, wzbogacające te markery, które są nałożone i żelopis, wykończenie, błyski i tak dalej, i tak dalej. Na początek według alfabetu wkracza gumka. Zobaczcie, ile sensu jest w tym, jaka głębia, po prostu tak! Będę tak robić codziennie, to zmieniło moje życie. Potem wkraczają kredki Antler Art, oczywiście w kolejności od A do Z i mam tu na myśli ich nazwy oczywiście. I cóż będę rysować tym razem? Zasugerowaliście mi też, właśnie dużo osób pisało, proponowało, żebym narysowała Billie Eilish. To jest obecnie bardzo popularna gwiazda sceny muzycznej. Ja mam taki krótki komentarz odnośnie jej twórczości. Chcę też zaznaczyć, że ja generalnie nie interesuję się jakoś historiami artystów, więc nie wiem, jaka ona jest jako osoba. Natomiast jeśli chodzi o jej twórczość, to wydaje mi się, że jej głos nie jest jakiś taki niespotykany, wyjątkowy, w ogóle moc i tak dalej, ale, to jest bardzo ważne, tu jest ale, ten styl, w jakim tworzy i to, jaki ona ma pomysł na siebie, no jest naprawdę taki świeży i interesujący, ponieważ ona czasami jest taka trochę przerażająca, czasami trochę brzydka, chociaż widać, że urodę ma bardzo ładną, tylko tak na luzie się prezentuje, może czasami niechlujnie. To w ogóle, jaką ta otoczka wokół niej sprawia, że ona się naprawdę mocno wybija spośród innych artystów. Jest naprawdę wyjątkowa. A przy tym jej muzyka wpada w ucho i jest taka pociągająca, że naprawdę człowiek ma ochotę tego słuchać. W skrócie,
Jej twórczość i jej wygląd tworzą naprawdę wyjątkową kombinację, w związku z czym w mojej opinii to jest naprawdę świetna, intrygująca artystka. Może nie jestem jakąś wielką fanką, ale słucham, lubię. Tak, co do użycia kredek w tym przypadku, to mogłoby się wydawać, że czarna kredka jest przecież prawie tak jak ołówek, więc mogę sobie nią spokojnie robić szkic, tylko że przypominam, że nie mogę użyć gumki, ponieważ już wcześniej jej użyłam, wobec czego sytuacja jest dalej taka sama, czyli nie mogę poprawić swoich błędów, a jeżeli jakieś zrobię, to one będą widoczne bardzo, ponieważ to wciąż jest czarna kredka. Na dodatek postanowiłam trochę tak poeksperymentować. Zamiast przerysowywać dokładnie, kropka w kropkę zdjęcie, chciałam dodać do tego jakiś taki swój pomysł, swoją wizję, dlatego użyłam naprawdę nietypowych kolorów. No przynajmniej w stosunku do tego, co jest na zdjęciu. Potem markery. To jest bardzo dziwna dla mnie kolejność, bo one właśnie zawsze były bazą, a tutaj nawet nie umiem tego wytłumaczyć, po prostu to nie tak powinno wyglądać, to nie w takiej kolejności. To wszystko jest takim jednym wielkim eksperymentem, który czuję, że zaraz mi wybuchnie w twarz. I kolorowałam to z zaciekawieniem, ale też tak troszeczkę ze strachem, że to nie wyjdzie i że będzie brzydko. Kiedy przyszedł czas na ołówek, to uznałam, że nie będę go ukrywać, tak jak w przypadku kunia, tylko spróbuję z niego zrobić coś więcej. Tym bardziej, że tutaj jeszcze nie było tego line artu, więc mogłam sobie pozaznaczać właśnie niektóre rzeczy ołówkiem, ale też skorzystałam z niego w taki sposób, że zrobiłam takie bardzo chaotyczne, trochę brudne tło, bo pomyślałam, że to będzie fajnie bardzo pasowało w ogóle do tego stylu Billie, ale też ogólnie do stylu tego obrazka. No i pióro, i tusz. Chciałam zachować tą atmosferę takiej dziwności, dlatego stawiane przeze mnie linie są nieregularne, takie czasami widać wręcz, że niestaranne. To wszystko jest zamierzone, ponieważ to wszystko ma wpływać na Wasz odbiór tego obrazka. Potem wchodzi żelopis, którym ja uwielbiam robić kropeczki, jakieś takie właśnie fajne elementy, które wykańczają całość. I ja stwierdzam, że to już się chyba stało takim elementem mojego stylu, tak samo jak na przykład kreskowane cienie. No ale ten żelopis to po prostu niezwykle mi się podobają takie kropeczki na obrazku. Dają jakby takiego życia. Coś w tym jest. Nie umiem tego określić, ale po prostu mi się to bardzo podoba. I dobra, teraz chcę Was tylko tak uprzedzić, że jak już zobaczyłam gotową pracę, to nie mogłam się powstrzymać, żeby troszeczkę ją zedytować na komputerze, bo ona wygląda dobrze, ale przez to, że ja nie mogłam zrobić tego szkicu i tak dopracować tego wszystkiego, to no, musiałam odrobinkę leciutko przerobić to. Widzieliście podczas tworzenia, jak to wyglądało, więc jest spoko. A teraz zobaczcie tą poprawioną wersję. So bring it on back to me. Bring it on back to me now. Don't you know it's twice as sweet? A little bit out of reach. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym wyzwaniu, czy było ciekawe, czy spodziewaliście się takich efektów. Dajcie mi znać. Ostatnio prosiłam o to, żebyście złożyli albo narysowali origami i tutaj są Wasze prace. A do następnego odcinka chciałabym, żebyście wypróbowali to wyzwanie, którego ja się dzisiaj podjęłam, czyli żebyście narysowali coś wykorzystując przybory od A do Z. I tak samo kolory, też w kolejności alfabetycznej. Będzie fajnie, jeżeli w mailu napiszecie mi też, czego używaliście i w jakim porządku. Wyślijcie to na olcikowo@gmail.com i nie zapomnijcie się podpisać. A my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa pa pa!